No, szukamy. Pokład dobry, ale... Po co ja się budziłam tak wcześnie, nie wiadomo. Myślę, co to za takie dudnienie? A to jest poligon tutaj przecież. No widzicie, ale w sumie nie pokazałam, że ta plomba tu jest. Z daleka was postawiłam, no nic. Jest ale ten dożny starszy. No, bo to u mnie poduszka jakaś. Papiery, jedziemy dalej. No i nowy film. Patrzcie, że tyczki postawione już na śniegi. Dobry, pora na ostatni ładunek do przewiezienia w tym roku, w 2025. Jesteśmy w Göteborgu. Idę się właśnie meldować do Volvo. Wjedziemy dzisiaj chyba puste pakowanie. Idę się meldować i zobaczymy. No dobrze. Mała przerwa, bo mam coś bardzo ciekawego dla ludzi, którzy pracują w transporcie i żyją transportem. Eurowag ostatnio wypuścił swój drugi raport Transforming Transportation 2026 i Wy ten raport także możecie mieć za darmo. Link na dole. Co jest w raporcie? Raport opiera się na realnych danych i przykładach różnych firm transportowych. Są tam też przykłady polskich firm transportowych. To obraz tego, co dziś faktycznie dzieje się na drogach. No i wygląda na to, że 2026 rok zmienia zasady gry. I obawiam się, że nie każdy przewoźnik będzie na to gotowy. Pierwsza rzecz, która bardzo mocno wybrzmiewa w raporcie, digitalizacja przestała być przewagą konkurencyjną. W 2026 roku to już jest podstawa. Sztuczna inteligencja, telematyka, optymalizacja tras, automatyzacja to są dziś narzędzia, które pozwalają firmom transportowym ciągle ciąć koszty, szybciej reagować i podejmować decyzje na podstawie danych, a nie intuicji. Drugi ogromny temat w raporcie to jest dekarbonizacja, ale w bardzo pragmatycznym wydaniu. Raport pokazuje, że coraz więcej przewoźników stawia na realne rozwiązania, takie jak HVO, bio-LNG czy elektryki. Dlaczego? Bo w 2026 roku już nie chodzi o deklaracje. Chodzi o mierzalne dane CO2, które coraz częściej są wymagane przy lepszych kontraktach. Albo taka ciekawostka, przynajmniej dla mnie. Puste kilometry stają się nowym KPI w transporcie i najlepsze firmy schodzą poniżej 20%. Jak? Osiągają to dzięki danym, sztucznej inteligencji i lepszemu planowaniu, a nie kupowaniu nowych ciężarówek. No zobaczcie sami, link do raportu macie w opisie i on jest 100% darmowy. Ten raport nie udaje, że w transporcie jest łatwo. Pokazuje realne wyzwania firm transportowych, presję kosztową i zmieniające się oczekiwania rynku. Ale jednocześnie bardzo jasno wskazuje kierunek dla firm, które chcą być gotowe na przyszłość. Dlatego, niezależnie od tego, czy prowadzisz malutką firmę transportową, taką jak ja, większą, czy w ogóle gigantyczną, ściągnij sobie ten raport, poprzeglądaj, poczytaj. Znajdziesz tam konkretne wnioski, przykłady i prognozy na 2026. Raport Transforming Transportation 2026 możecie pobrać za darmo z linku w opisie. Niech ten nowy rok przyniesie nam mądrzejsze decyzje. TB1, czyli na wprost i tam dalej gdzieś na dole. Cały czas się modlę tylko o to, żeby to było takie lekkie, żebym pasów nie musiała zapinać. Powiem Wam szczerze, że nie mam siły pasów zapinać. TB1 jest także. To są oznaczenia, żeby tylko były puste pakowania. Po prostu módlcie się teraz, żebym ja miała puste pakowania, a nie takie, znaczy puste, lekkie opakowania, a nie puste drewniane, bo te drewniane to już trzeba będzie tam nakładać niestety. Włosy olbrzymiowca. Że się nie chce, ale po prostu jestem zmęczona. Stykłoby mi po prostu tym razem. Znaleźliśmy. A właśnie, tam się to ładuje. Ile pytać? Okej,
Jadę do Wyskowym, dobrze, że mnie prowadzi. Do I need to wait or what? Okay, thank you, Harold. Yes. Thank you. Ten człowiek trochę wyglądał jak ten Azjata z Krwawego Sportu, pamiętacie? Krwawy Sport? Bardzo podobny. Jak na moje oko, gdzie jest Michelle. No nic, to czekamy. Wiecie co? Otwieram właśnie Instagrama, patrzę, jest wiadomość z Paul Ferris, że zostawiłam szalik, którego właśnie szukałam. Wysłać pani kurierem, przekazać przy kolejnym rejsie. Prosimy taką informację, która... W ogóle to ja wam nic nie wytłumaczyłam, co i jak, bo po załadunku byłam zmordowana i byłam zła, szczerze powiedziawszy, bo ten załadunek szedł kiepsko. Człowiek, który ładował, był młody, trochę nie ogarniał, no ale efekt był taki, że się musiałam dużo męczyć z deskami, bo po prostu, wiecie, wszędzie wystawało i dopychał, z jednej strony dopchnął, to z drugiej strony wyszło. No i tak to czasami jest. Każdy się kiedyś uczył, ale po prostu no człowiek czasami jest też zmęczony. No w każdym razie efekt był taki, że jeszcze musiałam dach podnosić. Jak podniosłam dach, a nie było za równo, to oczywiście, że później nie mogłam go opuścić w przyczepie. Jak nie mogłam puścić, to walczyłam, aż sobie przewaliłam w czoło. Już się zagoiło, ale taki czuję, że będzie guz. Jest guz generalnie. Więc już mi się tak po prostu zrobiło źle, że stwierdziłam już dobra. Załadujmy i spadajmy stąd jak najszybciej do portu. I taka jest krótka historia dzisiejszego załadunku. Ale jest 6 ton. To było bardzo pozytywne, bo jakbym w tym wszystkim miała jeszcze pasy zakładać, to już by było źle, bardzo źle. To the right, yes? Ah, thanks. Wait. Yeah. So why did we come out like this? If we can die, I'm not sure. Maybe we already tried to become ghosts. Can you feel the breeze? It's carrying your name. Invited to the feast. Who are you to blame? Oh, everything we
Jak tu pachnie miodem. Ale śmieszne, że się spotkaliśmy, zjechaliśmy z chłopakami z nawigatora i to jeszcze dosłownie stanęłam zaraz sobie przy nich. A nie wiem, kto tam jeszcze z innych kierowców, ale z tym jednym kierowcą to kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, ale z Łodzi wieźliśmy taką skrzynkę. No to właśnie tak, jak tak góra z górą, nie? Dobry, ale do nas minęło szybko, bo miałam, że spałam jak dziecko. Pierwszy miałam problem, bo w nawiewie, widzicie, teraz cisza, ale cały czas tak jakby śmigiełko o coś uderzało, chociaż tam chyba śmigiełka nie było akurat, ale po prostu było głośno, ale stwierdziłam, dobra, albo nie będę spała całą noc, albo będę spała całą noc. I stwierdziłam, że będę spała całą noc, ale spałam. Muszę popatrzeć, bo widzicie, wczoraj na Polferis tak się rozglądałam i co? Nie zauważyliście, że zostawiam szalik, a mi się zdaje, że on był po prostu tak na tym, wiecie na czym? Tu nic nie zostawiłam? Chyba nic. Nic. Idziemy na śniadanie. Ja już to biorę, bo mi się później nie chce łazić i odszukiwać. No, chyba jeszcze kawałek jest. Chociaż nie wiadomo, z której strony my jesteśmy. Dobrze, na którym jest restauracja? Na 7. No to schodzimy w dół. Ja wiem, że tutaj to jest ciężko znaleźć. Mi na tym promie jest wszystko. Bo na 7, ale tam jest kilka opcji tego 7. Tylko tak. Gdzie? Line Shop Cinema. Conference, restaurant na lewo. Tam też jest, ale nie szukamy dla kierowców. To był osobny dla kierowców jakiś taki ukryty. A co kiedyś czekaliśmy, nie? Aż otworzą. Sklepek jest. Jeszcze zamknięty. Czy tak za szybko naprawdę stałam, czy co? Coś kojarzy, że coś ze sklepem w prawo było? Albo? Jest, ale dla kierowców to się jeszcze gdzie indziej wchodziło. Tam. No i już jesteśmy w aucie. Tu stoją nawigatory. Tu jeszcze jakaś inna firma. Tyle mamy jeszcze do rozładunku, więc dzisiaj z pewnością nie dojedziemy. Ale żebyśmy Katowice minęli, to już będzie fajnie. Kraków to już całkiem, natomiast nie wiem, czy mi się chce aż tak zabijać. Natomiast fajnie by gdzieś było tam stanąć na A4 na Katowicach. Więc tak z ciekawości tylko po prostu zaznaczę sobie, że tutaj ten Orlen, o której byśmy tu mogli być. O której? O 8, 9. No dobrze. Zobaczymy, czy to nie za dużo na nas dziś. I śmigiełka stoją, ale to takie krótkie. Na paletach jeszcze, o. Ja nigdy śmigieł na paletach nie woziłam, aczkolwiek słyszałam o takich praktykach. To znaczy, że muszą być stare. Chyba jakieś. To jest Warszawia. Ach, tam, dobra. Zakręciłam, zapatrzyłam i sobie zapomniałam, gdzie mam jechać.
źle pojechałam. Jezu, co ja odwaliłam? Czy tam przyjadę, czy nie? No nie przyjadę. Ja nie mogę. Ja to jestem. No przecież tam się wyjeżdża, Boże. Jeszcze krawężnik zahaczy, no to nie zahaczyłam. To wszystko przez to, że się zobaczyłam na Warszawie i pomyślałam sobie o szaliku, który zostawiłam. Wszystko tylko przez to. Coś dzisiaj źle zrobiłam z tachografem, bo widzi mi wczorajszą jazdę, więc ja nie wiem, co ja tym razem odwaliłam, ale na wydruku jest w ogóle pokazane, że mi zaliczyło 12 godzin, znaczy na wydruku jest raz, że prom wybity, dwa, że w aucie było 12 godzin odpoczynku, też mi zaliczyło. Nie wiem, czemu dalej mi pokazuje dzisiejszą jazdę jako wczorajszą jeszcze, czyli wczorajszą jako dzisiejszą. Więc to mi się nie podoba, bo to jest zawsze takie, wiecie, jak wszystko na czerwono, to głupio wygląda. To mi się nie podoba i nie wiem, czemu tak jest. Ja coś czuję, że ja pójdę do Pawła Miusika z Polskiej Agencji Transportu i wezmę kamerę, żeby wam też powiedzieć, bo na teorii, bo ile razy jestem na promie w wiadomościach, ile ja mam różnych teorii promowych. To jest coś naprawdę ciekawego, bardzo dużo różnych. I po prostu wezmę i nagram. I wy też będziecie wiedzieć i to będzie takie wiecie, czarno na białym i zawsze będzie tam można wrócić do tego filmu i się dowiedzieć, jak jest tym promem. Tym się nie da przejechać? Na wprost? Da się, do ronda to powinno prowadzić drogę. Czyli się okazało, że jednak źle jadę. No to teraz patrzcie, jak wygląda nowa trójka ze Świnoujścia aż do zejścia na A4. Patrzcie, jedziemy. No i znowu jesteśmy w listopadowej pogodzie, chociaż jest grudzień, no i 1 stopień się zrobił, jakiś śnieg dookoła. I 4 przed nami. Zakorkowana, czwartkowa, 4. No oczywiście gdzie? No oczywiście, że wielebna, przeklęta 4. Widzicie? Pokazuje, że jest jeszcze 20 km. Ale się coś rozładowuje. Bo przedtem już było... A nie. To już jest jednak 4 km. Oj, to może będzie nawet pauza nie w korku. Wiecie, co jest pozytywnego w tym korku? Że dla mnie to jest ostatni korek na A4 w tym roku. Nigdzie więcej nie jadę. Jak się jutro rozładuję, przywiozę Volviego na bazę. W przyszłym tygodniu wymyję Volviego, wypucuję, przygotuję. Koniec, ja nikaj nie jada.
jedno miejsce gdzieś znalazłam. Wszystko tak wyjebane bez powodu. Zjebana czwórka. Nie mogę patrzeć. Słuchajcie, to jest nasza przedostatnia nadzieja. Za 15 km jest jeszcze stacja, ale już mi czasu jazdy braknie, już 10 godzin. Po prostu tu jest nasza nadzieja. Jak nie tu, to dojedziemy tam i tam pewnie musi się udać, jak są dwa parkingi, jeden za drugim. Ale kurde, przekroczę 10 godzin. Wolwi. Niech się stanie teraz. Konduktor będą patrzeć. Ja nie mogę, no. Gdzie się mi odjebało na tej drodze. Wszystko zawalone. Ten tutaj stanął na awaryjny. Jak ja się tu mam teraz wyłamać? Przybędziesz do celu 23:59. No nie. Przecież to są tortury jakieś. No to jak stanę, to ci nie wyjadą. Dla mnie to już jest po prostu jak tortura. Tak, jak i wiecie, parking, coś takiego parking i już człowiek ma taką nadzieję, że w końcu będzie mógł stanąć i odpocząć, bo już jest zmęczony. I po prostu przyjeżdża, ale co po prostu przejeżdża przez ten parking. To jest masakra. Za to powinien ktoś być powieszony. Za te wszystkie nerwy nas kierowców. Od lat, od dekad. Nie da się zrobić parkingu. Nie da się po prostu odpocząć normalnie, bezpiecznie. To jest nasza ostatnia nadzieja. Stawać. Ciężko przyjechać. Teraz już się nie da skręcić w lewo, to teraz tylko na wprost można. No jakoś skręcać, najwyżej ich przyhaczę, sami sobie winni będą. Stanąć.
dobrze, jakoś sobie tu poradzimy. Jeszcze nie widzę, ale... Żeby zobaczyć, ile zbudowałam barwisty. Swoją drogą w tym Wanderbliście siedzi kierowca za kierownicą i nie wyjdzie na powóz. Już tam jest dużo jakoś, więc co człowiek zjebany. Jakby tak tylko wyszedł i pomógł, to by było fajnie. No. Nie potrafię po prostu cofnąć. No po prostu nie widzę, ile tam jest. Może się tutaj w ogóle połamać na to. Co zrobię? Nic nie zrobię. Mam to gdzieś. Nie zbudują parkingi. Stanę na wylocie, to z kolei mi się zdaje, że tutaj nikt nie przyjedzie w ogóle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.